Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale, na szybkim Storytime. Akurat wyszłam z planu filmowego i stwierdziłam, że w drodze do metra opowiem Wam o mojej interakcji z Benem Stillerem, który zawsze był jednym z moich ulubionych aktorów. Już po Friendsach, gdzie wystąpił dosłownie w jednym odcinku, wiedziałam, że jest super zabawnym aktorem, a ja bardzo lubię komediowych aktorów. I zauroczyłam się praktycznie nim w momencie, kiedy zobaczyłam Zoolandera, gdyż wtedy też zaczynałam pracę jako modelka, więc Zoolander był taką po prostu świetną parodią i się uśmiałam niesamowicie. No i później mieszkałam, zanim Wam opowiem o tej interakcji, to jeszcze dam Wam taki background tej historii. Mieszkałam w Rzymie, o czym też zrobię oddzielny odcinek, ale nie 5-minutowy, dłuższy, bo to jest cała historia w ogóle życia we Włoszech dla Polki. Jest historia tam niezła. I mieszkałam w Rzymie w 2010 i poznałam kamerzystę z Hollywood, który pracował z wieloma aktorami i po prostu historie, które opowiadał, a ja zawsze byłam zafascynowana kinem. I dla mnie te historie po prostu były jak z kosmosu, że tam poznał Angelinę Jolie i Nicolasa Cage'a, pracował właśnie z Benem Stillerem. I ja wtedy taka, jak Ben Stiller jest taki zajebisty, jak ja się spodziewam. A on do mnie mówi, co ty, Ben Stiller jest najgorszy, jest chamem, jest wredny, gwiazdorzy. Ktoś się mu popatrzy w oczy, to zaraz go zwalnia, bo nie chce, żeby nikt na niego patrzył. Ja po prostu byłam taka przerażona. I zepsuło mi to taką wizję Bena Stillera, którą miałam w głowie. Ale fajnie ptaszki tutaj ćwierkają sobie. No ale dobra, zostawiłam sobie ten dystans i stwierdziłam, dobra, może kiedyś uda mi się go poznać, może nie jest tak źle. I słuchajcie, to się stało. Wyobraźcie sobie, że niektóre sceny Zoolandera 2 kręcili w Rzymie, większość kręcili w Rzymie, ale przyjechali do Nowego Jorku na nakręcenie paru scen i zostałam zatrudniona. Jeszcze byłam wtedy bezzwiązkowcem, bo teraz jestem aktorką w związkach zawodowych SAG-AFTRA, a wtedy jeszcze nie. I to jest w ogóle ostatnia osoba, taki statysta bezzwiązkowiec jest ostatnią osobą, która ma cokolwiek do powiedzenia na planie filmowym. Ja jako osoba związkowiec jestem jeden szczebelek wyżej dosłownie, ale no najgorsza pozycja na planie, w sensie najmniej się z tobą liczą, najmniej ma znaczenie to, co uważasz, to, co mówisz i tak dalej. No i jestem na tym planie filmowym Zoolandera 2 i tak się po prostu cieszę, że mogę poznać Bena Stillera. Jeszcze tylko tak dodam, że po tej sytuacji spotkałam go raz czy dwa dni na innym filmie, czyli po tym jednym dniu jeszcze pracowałam z nim 2 kolejne dni. Czyli w sumie 3 dni spędziłam z Benem Stillerem i raz reżyserował, bo Zoolandera on reżyserował. I była ta scena i w czasie sceny siedzimy na pokazie mody, setka ludzi, ze 200 osób. Większość właśnie bezzwiązkowcy, tak jak ja. I siedzimy na tym pokazie mody, mamy oglądać pokaz mody, no ale się okazuje, że chcą, żeby ludzie robili aparatami zdjęcia. Żeby robili z flashem zdjęcia, żeby wystawiali i biorą te aparaty, te telefony, patrzą, wszystko jest po włosku i oni nie wiedzą, jak zmienić ustawienia na angielski, żeby językiem głównym telefonu był angielski. Jeszcze to było tam, 2015 rok może, więc to jeszcze nie było tak prosto znaleźć ustawienia i tam pozmieniać wszystko. I tacy kurde, nie możemy użyć tych telefonów, bo nikt nie potrafi zmienić języka. 200 osób na sali, nikt nie zna włoskiego. I wtedy się zapytał Ben Stiller, mówi, kurde, no nikt tutaj nie zna włoskiego. I wtedy ja taka nieśmiało tak z tyłu wyciągam rękę i mówię, panie Ben, ja znam włoski, mogę wam pomóc z tymi telefonami. On tak na mnie popatrzył, znasz włoski? Ja mówię, tak. A on mówi, skąd znasz włoski? Nie wyglądasz na Włoszkę. Ja mówię, no że mieszkałam we Włoszech, się nauczyłam. A on mówi, super, pomogłabyś nam z telefonami? Ja mówię, pewnie. Pokazałam 2 tam osobom z załogi, jak zmienić te ustawienia i później mieli tam, z 50 tych telefonów i zmieniali te ustawienia na angielski. Także udało się i to była moja interakcja z Benem Stillerem i był dla mnie miły,
i przydatna byłam ja jako osoba znająca język włoski. Także skończyło się na tym, że po prostu pracowałam na planie z jednym z moich ulubionych aktorów, na planie filmu, który dużo dla mnie znaczył i przy okazji mogłam pomóc dzięki mojej znajomości języka włoskiego. Także to jest moja historia Storytime. Dajcie znać w komentarzach, proszę, czy podobają Wam się w ogóle te odcinki Storytime, czy jest sens, żebym to dalej robiła. Mi się wydaje, że jest sens, bo lubię to robić, lubię tak na szybko gadać. Widzę, że już jestem ponad 5 minut, także kończę. Daj znać w komentarzach, czy takie szybkie odcinki, gdzie opowiadam o różnych takich sytuacjach z mojego życia, czy to Ci się podoba. Na razie do zobaczenia w głównym odcinku, długim już w środę, w każdą środę. Pa!